W tym odcinku odwiedzimy Serbię. Zaczniemy od dość długiego przekraczania serbskiej granicy, ale już z rana odwiedzimy wąwóz Dunaju, gdzie rzekomo leżą zatopione nazistowskie statki. Zjemy obiad z widokiem na monumentalną twarz Decebala, zwiedzimy Lepenski Wir, czyli jedną z najstarszych osad ludzkich w Europie, oraz zrobimy krótki postój przy twierdzy Golubac. Wieczorem wkroczymy do Belgradu, który jak zwykle zwiedzimy po zmroku, ale kolejnego dnia wybierzemy się do Nowego Sadu, a stamtąd ruszymy w kierunku Węgier. Strzała, ziomeczki! Witajcie w kolejnym odcinku ekipy. Dzisiaj będziemy nielegalnie przeskakiwać przez granicę Serbii. Tak, właśnie przekroczyliśmy serbską granicę. Sprawdzali nas tam 40 minut. Bo jesteśmy Polakami. Ale tylko bagaże podręczne, nie sprawdzali tych... w sensie no, Walizek nie bagaże nie sprawdzali. podręczne, tak. Plecaki sprawdzali, walizek nie sprawdzali. Ja wziąłem plecak gigantyczny i wszystko mi przeszukują, kurwa, tam brudne gacie mam. A Dave'a walizka? Leży smutna. Możliwie pełna narkotyków. Tak, generalnie każdy teraz ma historię, jak się dziwnie czuł. Bo mi na przykład sprawdzali portfel. Bo chyba stwierdzili, że za mocno wypchany. Ja kurwa mam jakieś legitymacje z liceum, kartę osobową do Kalisza, prawo jazdy, dowód osobisty, oddzieliłam jeszcze kuza, student ID mam, kartę biblioteczną, no. I wszystko kuźwa wyrzucał mi, sprawdzał to nie wiadomo ile. Dziewczyny to w ogóle po 3 torby każda. No chwalcie się. Ja miałam jedną. Bo to jest bardzo organizacyjne, że po prostu karty, gry schowałam do jednej nerki. Później najważniejsze rzeczy do drugiej nerki. I te dwie nerki do plecaka. No u mnie na przykład jeden balsam, drugi balsam, trzeci balsam wyciągany. Wszystkie powąchane. Tutaj brudeskiety z dziurą, w ogóle ja nie wiem co robią. Obwąchane. I też mi portret sprawdzali i się myślałam, że doczepią się do moich paznokci, które mi odpadły i bym pokazała, no tutaj jest jeden, który mi odpadł. Ale na szczęście się nie doczepili. A co tam u ciebie? No mi pod kaptur zaglądali. A ja na początku, jeszcze na samym początku, bo ja się tak się upatuliłam sama sobą i on do mnie takie what's the problem, nie? You sick? I potem ja tak się na niego patrzę, takie o co chodzi? No i potem się mnie spytał, czy się dobrze czuję, a ja myślałam, że jakby on się nas pyta, czy my wiemy dlaczego nas przeszukuje, czy coś takiego. You're sick? Jakby, nie wiem, ja myślałam, że on był jak, wy na pewno macie narkotyki, ja już to wyczuję. I były takie dwa słodkie pieski! No to ja tam podchodzę do tego sprawdzania. Pokazuję puste kieszenie, on jak to nic nie mam? Ja mówię, no nie no mam telefon, mam tam dowód. Zobaczył mój telefon, dobra idź. Jesteśmy w Prachowie nad Dunajem, tutaj wąwozem Dunaju, znanym jako Żelazna Brama. Drugi brzeg to jest Rumunia. Tam jest taki most, przez który jest przejście graniczne do Rumunii. I tutaj we wrześniu 1944 roku naziści znaleźli się pod ostrzałem Sowietów i dowódca floty stwierdził, że trzeba by celowo zatopić wszystkie statki, aby spowolnić natarcie Sowietów na Bałkanach. I w ten oto sposób około 200 nazistowskich statków wojennych znalazło się zatopionych właśnie tutaj w Dunaju. Obecnie no niestety nie widać ich, bo jest za wysoki poziom wody, bo tu jest stosunkowo głęboko. Możemy zobaczyć tylko taką łódkę zatopioną, ale ona chyba nie jest nazistowska. No nie zmienia to faktu, że to zatopienie nic nie dało, bo i tak się poddali potem w maju, rok później, także no ciekawe miejsce, można popatrzeć na wodę. Nie będziemy wchodzić, bo no jednak chyba troszkę brudna.
ale ładnie. Siema ziomeczki, jedziemy po drodze, którą poleca nam Google Maps. Jakaż to droga? No mniej więcej taka. Się jeździ. No każdy ma pewnie swoje opinie. Każdy ma pewnie swoje opinie. A ja na przykład mam flashbacki z Islandii. No. Nie wiem czy to dobrze, czy to źle. No, pękło nam koło, więc... O! A może nie najlepiej. Dziewczyny, opinie. Super, trzęsie bardzo. Częsie. Częsie, ale no taka średnia sytuacja chyba trochę stresująca. Mamy tutaj twarz Decebalusa, czyli ostatniego króla Daków, który rządził w I wieku naszej ery. Znany jest z swego oporu przeciwko Imperium Rzymskiemu i jest dla Rumunów, Rumunów chyba, mieszkańców Rumunii, bohaterem narodowym takim. I to jest jego twarz. I ona ma 55 metrów wysokości i 25 metrów szerokości i ją rzeźbili przez 10 lat i dopiero skończyli w 2004 roku. A my jesteśmy w Serbii, więc możemy niestety tylko tak ją podziwiać przez Dunaj, bo nie będziemy czekać, kurde, tak co najmniej pół godziny sprawdzania w jedną stronę, żeby tam podjechać. Pograliśmy w Uno, zrobiliśmy obiad. Pokażę realia. I teraz trzeba to umyć wszystko. Może. Tak wyglądał pierwszy założyciel Lepenskiego Wiru, w którym właśnie się znajdujemy. I tutaj są takie różne zabytki. Tutaj na przykład są ludzie martwi już od 9000 lat, bo tam wioska została odkryta około 7000 roku przed naszą erą i mieli bardzo bogatą tutaj kulturę i duchowość i no generalnie uważani są za takich całkiem zaawansowanych jak na ich czas. Na przykład takie mordki robili fajne. W takich mieszkali domach. I tam znajdowały się ich kamienie. Mieli ognisko. Na bogato. Wow. 136 budynków tutaj się znajdowało. A odkryli je dopiero w latach 60. zeszłego wieku. Także całkiem niedawno. To miejsce ma 10 000 lat. Zostało wtedy mniej więcej założone, czyli w 8000 roku przed naszą erą. I jest to jedna z najstarszych ludzkich osad w Europie. I jak widać, tak wyglądała ta osada. Takie mieli tutaj namiociki z ogniskami i każdy sobie swoje kamienie robił. Pod domami chowali swoich zmarłych i generalnie byli całkiem bardzo zaawansowani artystycznie i duchowo, przynajmniej jeżeli chodzi o ich czasy, jak na ich czasy. Także epicko. Twierdza Golubac, jak widać, odrestaurowana w 2019 roku, ale zbudowana w XIV wieku. Chroniła tutaj ruch rzeczny, bo za nami jest Dunaj. W sensie kontrolowała ruch rzeczny i chroniła granicę Serbii, czyli to, gdzie teraz stoimy. I zwierzę ta generalnie ma taką legendę o księżniczce Roxanie, która tutaj rzuciła się z murów, aby ocalić swój lud przed osmańskimi najeźdźcami. Nie wiem za bardzo, w jaki sposób rzucając się z murów ocaliła swój lud, ale taka jest legenda. Nie wchodzimy, bo jest drogo i nie mamy czasu. I nie wygląda na takie, żeby było jakoś bardzo warto. Może innym razem. Dzień dobry proszę Państwa, przed nami jest świątynia
Świętego Sawy, której budowa rozpoczęła się w 1935 roku, ale została przerwana przez II wojnę światową i dopiero zakończona w 2004, co czyni ją jedną z najdłużej budowanych świątyń na świecie po prostu. I zwiedzamy dzisiaj Belgrad nocą, a tam zerują piwa. Nie, to zobaczą. Nie widać. Trudno. Ale ładna świątynia. Z takim dachem niebieskim. Serce i podpisał głupiej Elce kto. Piękne. No powiedz kto. Dzisiaj zwiedzanie Belgradu nocą, co jest pita? Co jest pite? Gdzie? Piwo macedońskie. Macedońskie piwo w Serbii. Peja wypita. Tak. Czekaj, ile dni temu byliśmy w Macedonii? 3. 3? 3 dni czekało. Dobrze. No, się Grzeczne, doczekało kochane. na Serbię. Tak właśnie. I wszyscy mamy kolor zielony na sobie. Tak, to jest zajebiste. Drugim miejscem naszej wycieczki po Belgradzie jest Muzeum Nikolitasji, który urodził się w Chorwacji, ale był etnicznie Serbem, po czym wyjechał do Stanów i odkrył prąd zmienny. I w tym właśnie oto muzeum znajdują się jego urna z jego szczątkami. Jesteśmy pod budynkiem Zgromadzenia Narodowego Serbii, czyli podobnie jak w Bułgarii jest Zgromadzenie Narodowe, czyli taki ich parlament. Ten ma akurat 250 posłów i też na 4-letnią kadencję, jak wszędzie. Stary Dwor, czyli miejsce, w którym kiedyś mieszkała dynastia Obrenowicz, rządząca tutaj Serbią, a obecnie jest jakieś City Assembly of Belgrade, czyli no nie jest to ratusz, ale jakaś taka rada miasta. Jesteśmy na Placu Republiki Serbskiej. Tutaj jest posąg kniazia Michailo, czyli księcia Michailo, który to był książę dosyć taki ważny, uznawany za takiego wielkiego reformatora i za takiego najbardziej oświeconego w historii Serbii i został potem zamordowany, ale to nieważne. I ten pomnik wiele razy przemieszczano na różne miejsca ze względu na różne jakieś protesty. No i jest takim symbolem oporu i jakiegoś takiego odporności Serbii. Jesteśmy w Skadarlija, czyli takim miejscem, w którym spotykali się na przełomie XIX i XX wieku różni wybitni artyści, pisarze, poeci i zyskało to przydomek takiego belgradzkiego Montmartre. Podobnie jak w Sofii, tutaj również jest kościół poświęcony Aleksandrowi Newskiemu. Także bardzo go lubią tutaj na Bałkanach. Idziemy sobie parkiem. Miała być tutaj twierdza taka bułgarska, ale no niestety troszkę się źle poszliśmy. A już nam się trochę nie chce iść, bo jest godzina 1 w nocy. A chcielibyśmy też spać na przykład. A godzinę mamy do apartamentu. Tak, a jeszcze godzinę 4 km musimy iść do naszego miejsca spania. Więc wychodzimy stąd, ale 2000 lat tutaj ma ta twierdza i no jest potężna. Ale jej nie zobaczymy, bo no coś nie pykło. Jesteśmy w Novi Sad, tutaj za mną stoi Svetovar Milesić, czyli taki serbski polityk, który orędował za regionalną autonomią w XIX wieku i jest taki tam zasłużony dla Serbii, go lubią. A tutaj z drugiej strony jest kościół imienia Maryi, który to zaczęto jego budowę w 1893 roku. Kamień węgielny położył tam ten Franciszek I, cesarz Austro-Węgier, ale dopiero ukończyli budowę w 1999 roku, czyli po ponad 100 latach. I idziemy dalej. Kosi. O, jesteśmy w takim ciekawym miejscu, które jest boczną uliczką i nie wiemy w sumie o nim nic, ale ładnie wygląda.
Idziemy ulicą Dunawską, czyli takim deptakiem trochę Nowego Sadu. I tutaj jest wiele historycznych budynków i jednym z tych budynków urodził się Juraj Jaksić, czyli taki znany serbski malarz i poeta. Jesteśmy w twierdzy Petrovaradin i tutaj jest taka wieża zegarowa, na której jest zegar. Ktoś mógł pomyśleć, kurde, jest godzina 18:05? No a my mówimy wtedy, otóż nie, jest godzina 13:30, bo ten zegar jest rąbnięty i na odwrót są wskazówki. Nie wiem, tak wymyślili sobie. No a twierdza zbudowana pod koniec XVII wieku. I tam jest taki piękny widok na miasto. Tutaj w ogóle, jak widać, budują takie rzeczy, bo tutaj będzie festiwal muzyki. Kurde, nie tu, tylko tam. Będzie festiwal muzyki jakiś za 3 dni, więc przygotowują tutaj, będzie scena, jakieś tutaj piwo i napoje i nawet będą jakieś znane osobistości. Tu był na przykład Wu-Tang Clan, Skrillex, Dimitri Vegas, także fajnie, ale no jesteśmy troszkę za wcześnie jeszcze. Jest w Serbii, jak było widać, takie znaki, które pokazują, ile kilometrów jest do kolejnej miejscowości, coś takiego, to podobno tutaj one są przesunięte o jakieś tam 20-30 km czy coś takiego, żeby jakby jakieś siły, jakaś inwazja była na Serbię, to żeby nie wiedzieli, gdzie jest to miasto i żeby na przykład strzelając jakichś rakiet czy czegoś takiego przestrzelili albo strzelili jakby za szybko. Takie coś, taka pozostałość stara. Podobno.